No dobra, wstęp wstępem, ale co tak właściwie robimy i dokąd my jedziemy? No, jedziemy do Warszawy i to nie z byle jakiego powodu, bo jedziemy zrecenzować jeden z najfajniejszych i najbardziej prestiżowych hoteli w Warszawie i na całym Mazowszu. Także oglądajcie dalej, bo warto. PKP. Wjeżdżamy do Sosnowca i właśnie był komunikat, że proszę o zasłonięcie okien, więc zasłaniamy. Jesteśmy prawdopodobnie jedynymi osobami, które jadą wcześniej do hotelu innego, żeby następnego dnia nacieszyć się pobytem w innym hotelu dłużej. Tylko tym razem nie będziemy spać na dworcu centralnym, tylko tutaj! Nie będę was zanudzał pokojem w Hamptonie, więc tylko pokrótce wam pokażę, co my tutaj mamy ciekawego. I to by było na tyle, teraz jedziemy na lotnisko. Niektórzy w Warszawie mają swoje ulubione restauracje, kluby, a ja mam w Warszawie swoją ulubioną Górę Piachu. Moglibyśmy tu siedzieć do późnej nocy, gdyby nie to, że zaczęło być cholernie zimno, ale na chwilę przejść się było warto. Zdecydowanie. Wracamy do hotelu. W Japonii tego nie macie. A nie, czekaj, jednak macie. Kamil, jedz. Dobre było, idziemy spać. Dobranoc. Papa. Kamil. To było najmilsze zameldowanie w hotelu ever. To są nasze drzwi do pokoju, które są tak duże, że można przejść przez nie w poprzek. Ej, wchodzimy. Dobra, ja tą walizkę chyba zostawię na razie, chyba że dasz radę wziąć. Jezus Maria, to jest przedpokój taki. Trzymaj drzwi. No i co jeszcze? Nie mam ręki. Aha, nie dasz rady? No to wchodźcie. Zapal. Albo dobra, dam radę. O matko, garderoba. Garderoba? Ej, patrz. Co tu jest? Tu jest kibelek dodatkowy. O jasna cholera. To jest, Ola, to jest jak 2 twoje mieszkania. Tu jest nawet piekarnia. O nie. O, siten. Ta łazienka. Tu jest zestaw kosmetyków, tu jest zestaw kosmetyków i tam jest zestaw kosmetyków. Nowe mydełka. No właśnie widzę. Matko święta. Dostaliśmy mega niesamowity prezent powitalny. Talerz owoców, torcik z okazji urodzin, listy 2 nawet i wszystko dla 3 osób nawet, z racji tego, że jesteśmy we trójkę.
i dostaliśmy alkohol. Zabieramy Was teraz na kolację, ponieważ w saloniku codziennie od 18 do 20 jest kolacja serwowana. Nie wiem, czy uda mi się coś nagrać, ponieważ nie chcę filmować ludzi, natomiast pokażę Wam potrawy, jakie można tam zjeść. Dostaliśmy bardzo ciekawie wyglądające potrawy. Niestety umiem wymówić nazwę tylko krewetek. Natomiast To jest samosa. reszty nie mam pojęcia, co to jest, i to, że to jest samosa, to dalej mi nic nie mówi. My też nie. Także smacznego. Kolejne sałatki, deserki, ciasta. No, jedno jest pewne, głodni stąd nie wyjdziemy. Prawie jak w tych waszych Chinach. Bo sushi. Kolacja była pyszna, a teraz idziemy na prawdopodobnie kolejny poczęstunek, ponieważ zostaliśmy zaproszeni przez inny hotel na pewien event. Także idziemy tam teraz. Mamy kawał drogi do pokonania, bo całe 2 ulice dalej jesteśmy, ale ładnie. Ile sprzętu. To jest wizytówka mojego znajomego. Muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo ładna wystawa statywów filmowych. Cieszę się, że dostaliśmy tu zaproszenie. Put your hand to the beat, and we'll keep what's left tonight. The rose of my heart. Now what's a seat for the tender things are upon me now. Event był bardzo przyjemny, dziękujemy za zaproszenie. Niestety nic się nam nie udało wygrać, mimo że nagród było bardzo dużo, ale i tak było super. Pan bardzo fajnie opowiadał o sposobach ubierania się. A teraz wracamy do naszego ukochanego hotelu Intercontinental. Czemu tak zaczynasz? Co ty robisz? Idziemy teraz na drinka, ponieważ lojalni goście w tym hotelu dostają darmowe drinki do wykorzystania w barze. Dzięki wielkie. Na razie. Drinki, które otrzymaliśmy, są wyłączną tajemnicą handlową nas i barmanów tutaj pracujących. Zawsze jak tutaj jesteśmy, to takie drinki właśnie pijemy. Zawsze ten sam. Jezus Maria, te drzwi są po prostu majestatyczne. Proszę. Nie ma za co. No, a dzień najlepiej rozpocząć od basenu. Większość ludzi, która tu przychodzi, zanim wejdzie do wody, to robią sobie zdjęcia na tyle panoramy Warszawy. Co w sumie dowodzi wyjątkowość tego miejsca, bo jest to najwyżej położony basen w Europie. Prawie 150 metrów nad poziomem morza. Jeśli interesuje Was taka forma, to mogę nakręcić filmik, jak obniżyć cenę noclegu w stosunkowo drogim hotelu. Jest na to kilka sposobów, ale napiszcie w komentarzach, czy jesteście po prostu zainteresowani czymś takim. Mogę Wam również opowiedzieć, jak to się wszystko zaczęło u mnie, jak się zaczęło tanie spanie, tanie loty samolotem, tanie noclegi w bardzo drogich hotelach, takich właśnie jak ten.
ponieważ ten hotel jest jednym z najdroższych hoteli w Warszawie i nie wydaliśmy majątku, żeby tutaj przenocować 2 doby. Muszę przyznać, że parę lat temu to, co teraz robię, było moim największym marzeniem. W sensie, żeby być gdzieś w dużym mieście, w bardzo dobrym i drogim hotelu i nie jako turysta, tylko żeby mieć jakiś wyższy cel w tym. Cieszę się, że tu przyszedłem swoją drogą. Cieszę się, że tu przyszedłem do tego hotelu. Dzięki temu uzmysłowiłem sobie, że spełniłem swego rodzaju marzenie, żeby właśnie być w takim hotelu i żeby czemuś to miało służyć. I to jest zajebiste. Po prostu. Tak jak wcześniej wspomniałem, jeśli interesuje Was taka forma, mogę nagrać filmik o tym, jak spać w drogich hotelach, kolokwialnie mówiąc, za nieduże pieniądze. Mogę nagrać również coś na temat tańszego latania samolotami. Zachęcam Was do pozostania na dłużej, ponieważ już w następnym filmiku będzie materiał z równie interesującego obiektu, także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam, może się Wam spodoba. Wielkie pozdrowienia. No i oczywiście subskrybujcie.